Yeah, the Kardashians. This is actually Kim. Believe it or not. Oh my god, Kim? She just looks a little bit different in person, like a lot prettier in person. She's prettier in person. Anyway. North, don't say that. Yo, wow, you guys look so pretty. Pose for me, please. Wow, this looks so pretty. And tequila with like wellness shot. How cold are you, Pauline? Very cold. Freezing to death. But it's so pretty. It was worth it. It was worth it. My sickness will be worth it. Oh no, we cannot get sick. You have to be free. Yeah. Hej, dzień dobry, jest 12, jadę na Farmers Market. Dzisiaj Erika wyleciała do DC na miesiąc. Będę przez miesiąc mieszkała sama. Jeszcze to do mnie nie dotarło, że aż miesiąc nie będę widziała Eriki. Zobaczymy, jak to będzie. Teraz jadę właśnie na targ się spotkać z Hailey, a jutro wyjeżdżam do Joshua Tree na 3 dni. Zawsze ten taki okres świąteczny jest bardziej samotny, jakby bardzo odczuwam samotność. Pamiętam, że w zeszłym roku moje święta wyglądały tak, że byłam zupełnie sama, że nie było wigilii, jakby nie było niczego. Po prostu czułam, że to nie jest to, że jakby sama święta obchodzić jest ciężko, a w tym roku będę spędzała święta z moimi koleżankami, ponieważ jest to też bardzo dużo osób, które nie są ze swoją rodziną, więc uznałyśmy, że razem się spotkamy i sobie zrobimy święta. Upiekłam też wczoraj ciasto i mam dla Hailey, because I love her so much and I want her to try my cake. Wychodzę na randkę. To jest moja pierwsza randka od dłuższego czasu. Byłyśmy na imprezie, na takiej dużej imprezie. Tam zaczęłam rozmawiać z jednym mężczyzną. Zawsze się zastanawiałam, czy mam mówić z chłopakiem, czy z mężczyzną. Ale wydaje mi się, że wkroczyłam w swoją dorosłość, więc będę mówiła z mężczyzną. I wychodzimy dzisiaj się spotkać na randkę. Idziemy do baru z winem. Dobrze nam się rozmawiało. Jeżeli chodzi o randkowanie, teraz moje podejście to jest, żeby nie mieć żadnych oczekiwań i po prostu robić i wykorzystywać to, że jestem młoda i nie muszę się z nikim wiązać i nie muszę zastanawiać się, czy ta osoba nadaje się do związku. Po prostu idę na randkę, bo czemu nie? I wydaje mi się, że będzie fajnie. Mam na sobie dżinsy. Pamiętacie tego chłopaka, który mnie zghostował? To on na jakby pierwszej randce, jak przyszedł, to był w dżinsach, w czarnej koszulce. Miał tylko jakiś, wiecie, zegarek na ręce, nie miał nic, jakby, wiecie, telefon, portfel w kieszeniach i to mi dawało duży vibe sukcesji. Kiedyś wydaje mi się, że jak wychodziłam na randkę, to się tak mega starałam i wiecie, w czym by chciał mnie widzieć koleś? Na pewno, wiecie, jak idziecie na randkę, to powinna mieć spódniczkę albo sukienkę i wiecie, ładnie, elegancko cały makijaż i w ogóle najlepiej szpilki, obcasy, wiecie, wszystkie takie scenariusze w głowie, jak powinna wyglądać kobieta, dziewczyna atrakcyjnie, a teraz staram się odchodzić od tego i być po prostu sobą i stawiać na wygodę i być sobą i się nie przeskakiwać i nie próbować, bo znam swoją wartość i wiem, że wychodząc na tę randkę nie muszę jakoś imponować, nie muszę robić czegoś więcej niż jestem i nie wiem, ostatnio się czuję bardziej wygodna w swojej skórze i jak rozmawiam z jakimiś osobami, to czuję, że ja mam wybór, że nie muszę wychodzić na jakąś randkę, jeżeli nie chcę. Jeżeli ktoś na przykład mnie nie polubi, to okej, zawsze to boli, wiadomo, jeżeli ty kogoś lubisz, ale wydaje mi się, że ta randka to jest takie, dopiero się poznaliśmy, nie ma takiego, że omega, ten koleś to jest taki hot, omega, ale mieliśmy bardzo dobrą konwersację o biznesie i on jest jakimś CEO, cokolwiek. To jest Los Angeles. Wydaje mi się, że nie muszę się tłumaczyć, kto tutaj mieszka. Dużo mężczyzn jest po prostu podobnych. Ma jakieś swoje biznesy, firmy, startupy, cokolwiek. I to nie jest takie, że oh my god, bo bardzo jest dużo takich mężczyzn, więc wydaje mi się, że oni się czują tacy replaceable, że to nic takiego tutaj, co jest tak dziwne. Wiecie, osiągnięcie jakiegoś sukcesu nie jest czymś takim oh my god, wszystkie dziewczyny biegają za tym kolesiem, bo jest tutaj więcej takich mężczyzn. I idziemy do tego samego baru z winem, gdzie szłam z tym chłopakiem, który mnie zghostował. Ten chłopak, ja będę zawsze o nim myślała. Ja na przykład czasami myślę o swoich ex-chłopakach, tak się zastanawiam, jaka byłam w tej relacji, jaki był i tak wychodzą jakieś rzeczy. I nie wiem, jeżeli mogę powiedzieć o mnie, no to każdy mój ex-chłopak jakby od czasu do czasu się pojawia i myślę, ale ten, który mnie zghostował, ja się czuję, że coś straciłam.
straciłam jakąś okazję na bycie w fajnym związku z mega cool ziomkiem, a z drugiej strony wiem, że jakby sobie go jakoś wyidealizowałam w swoich oczach i nie jest taki idealny. Jakby wiem, zdaję sobie sprawę. I jaki koleś, który ma, wiecie, 28 plus, spotyka się z 21-latką. Jakie intencje za tym stoją? Ale ten mężczyzna, z którym się dzisiaj spotykam, wydaje mi się, że on ma 30 lat. Wydaje mi się, bo nie pytałam się, ale tak wygląda mi na 26, 27 do 30, ale na pewno nie 30. Ja nigdy nie mam problemu, żeby spotykać się ze starszymi osobami. Jakoś nie jest to dla mnie... Wydaje mi się, że przez to, że spotykam się ze starszymi osobami, to widzę, że to nie jest... Jakby, że wiek nie robi aż takiej różnicy, a chociaż zależy. Albo ostatnio, co usłyszałam, to mężczyźni szukają młodszych partnerek, ponieważ zbudowanie związku trwa parę lat i później na przykład dziewczyna, która ma 21, to po zbudowaniu jakiegoś związku, wiecie, wypróbowania, czy to jest to, będzie miała 23-24, a ten mężczyzna chce mieć dzieci, więc to jest idealna pora, wiecie, na dzieci, bo kobieta oczywiście ma ograniczony czas, więc usłyszałam też o tym, że mężczyźni mają taką logikę, jeżeli chodzi o szukanie sobie kogoś, co też jest całkiem przerażające, bo wydaje mi się, że kobiety są takie, że my szukamy, wiecie, tej osoby, z którą chcemy zbudować związek, a mężczyzna po prostu stworzy związek, czy założy, nie wiem, rodzinę, cokolwiek, gdy będzie chciał i po prostu znajdzie, powiedzmy, że pierwszą, lepszą osobę, z którą będzie chciał zbudować ten związek. Ale wiem, że też nie jest tak zawsze, wszystko zależy. Na przykład Sex and the City. Mr. Big, Carrie była idealna, ale on nie był gotowy i nagle, bum, znalazł kogoś, bo był po prostu na to gotowy. Dlatego nigdy nie możemy próbować i starać się zmusić kogoś do związku. To był mój pep talk przed randką. Nice. Też wydaje mi się, że jest tutaj ogromna różnica kulturowa i mężczyźni są tacy, że oni chcą, żeby dziewczyny chodziły, jakby biegały za nimi, a my, Europejki, powiedzmy, jesteśmy takie, że nie, za nami się ktoś musi, wiecie, ubiegać. Jakby pokazuję, że jestem zainteresowana, ale jeżeli ktoś myśli, że ja, wiecie, pojadę gdzieś indziej, do Los Angeles, żeby spotkać się, pojadę, wiecie, godzinę czy pół godziny, bo tutaj są jednak odległości, no to nie. Przynajmniej na pierwszą randkę, bo rozumiem też, jak jest takie, wiecie, 50-50. Jest tyle opinii, jeżeli chodzi o, wiecie, dzielenie rachunku na randkach. Ja jestem dosyć taka tradycjonalna, że no, chłopak powinien zapłacić i nie wiem w sumie skąd się to bierze, ale jeżeli ktoś zaprasza, a właśnie chłopak, no to powinien zapłacić, ale też ja zawsze się pytam, czy to jest okej, czy mam zapłacić. Mówią, że nie, że oni zapłacą. Jak na przykład rozmawiałam o tym z dziewczynami, bo mam niektóre takie koleżanki, które są, że no nie, że jakby chłopak zawsze musi płacić i one nawet nie pytają, to jest takiego podejścia, że jeżeli chłopak nie zapłaci, to jakby znajdą innego chłopaka, który zapłaci i który się będzie bardziej starać, ale wydaje mi się, że to jest kontrowersyjne, więc możecie mi dać znać. To jest takie trochę transakcjonalne. O, ja wyjdę z tobą, ale ty musisz za coś zapłacić, czy coś mi też musisz dać. I może tutaj w Stanach są bardziej takie transakcjonalne, chociaż myślę, że na początku to jakby jest okej. Później jak się jest się w związku, to wiecie, jak się gdzieś wychodzi, to nie zawsze mężczyzna musi płacić. To wtedy jakby zupełnie nie, bo często się wychodzi z kimś, wiecie, czy do jakiegoś kina, czy robienie jakichś fajnych rzeczy, restauracji, kawiarni i gdyby chłopak miał cały czas płacić, to ja bym się nawet z tym nie czuła komfortowo, ale myślę, że tak na początku, żeby tak pokazać, że się interesujesz dziewczyną, że zależy ci, to jest takie miłe. Trzymajcie za mnie kciuki. Właśnie edytuję ten film i miałam takie, że nie powiedziałam nic o randce i zawsze jak mówię, że idę na randkę, to dostaję wiadomości na Instagramie, jak poszła randka i żeby powiedzieć. Było okej i rozmawiało się tak jak na imprezie, jakby bardzo o biznesie, nic takiego osobistego bym powiedziała i nie czułam żadnej takiej chemii. Nie było jakiegoś takiego, wiecie, flirtowania. Czasami jak chodzę na randkę, to jest bardzo dużo flirtowania i to tak wychodzi bardzo od chłopaka, a tutaj jakby nie. Poczułam się, jakby ta osoba szuka kogoś, żeby po prostu porozmawiać. I wydaje mi się, że zawsze po randkach jestem taka zmieszana, że nie wiem, czy mam się umówić na kolejną randkę, jeżeli nie było, wiecie, fajerwerków i tak dalej. Bo z drugiej strony wiem, że jak są takie fajerwerki, to jest trochę niebezpieczne, ponieważ kogo ja lubię, jak jeszcze nie znam tej osoby, czym ja się tak zachwycam, nie? Po pierwszym spotkaniu. Więc rozmawiając na terapii, miałam takie, że jakby nie wiem, czy mam się umawiać, czy nie było fajerwerków. I moja terapeutka się mnie zapytała, jak się czułam w swoim ciele podczas tej randki. Czy się czułam, że mogę być sobą, tak swobodnie, czy jednak było, wiecie, jakieś takie spięcie w ciele i miałam takie, że było spięcie, że tak nie czułam się, że mogę być sobą, a było tak, że byłam na niektórych randkach i czułam, że mogę być sobą i tak, że wiecie, nie musiałam za dużo myśleć, ani się jakoś tak wysilać, po prostu byłam taka luźna. Nie wiem, czy ma sens wychodzić na drugą randkę, a z drugiej strony zawsze mam tak, że jeżeli widzę, że ktoś mnie lubi, ktoś chce się ze mną spotkać drugi raz,
to nie umiem odmówić, nie umiem być taka, że nie, że to tutaj, bo mam takie, po pierwszym spotkaniu jeszcze nie znasz tej osoby, Sara, daj szansę, ale też wierzę, że my mamy taką intuicję w sobie i od samego początku możemy wiedzieć, czy coś pójdzie dalej, czy nie. Teraz mam takie podejście, że chcę randkować tak for fun, więc jeżeli nie ma tej chemii, nie ma takiego, wiecie, tension, no to po co? Jakby nie szukam niczego takiego na poważnie, więc to by było na tyle. I patrzcie, jaki mam świąteczny kubek. Co? Wow. Okej. Hej, mój pokój to jest jeden wielki chaos. Pakuję się właśnie, bo wyjeżdżam za 2 godziny, 3 do Joshua Tree. Jadę na 2 noce i pierwsze co to wyciągnęłam walizkę i miałam takie, okej, będę się pakowała, ale 2 noce i walizka, wydaje mi się, że to jest trochę za dużo, więc znalazłam taką jedną większą torbę i spróbuję spakować się do niej, ponieważ nie potrzebuję zbyt dużo rzeczy. Coś na siebie, coś do przebrania, coś do zrobienia zdjęć, wiecie, na pustyni. Na pewno pojedziemy do Joshua Tree National Park. Wiem, że nasze Airbnb jest dosyć taki na wypasie, że będziemy mieli jacuzzi, później ognisko. Będę tam razem z 7 innymi dziewczynami, bo właśnie były urodziny koleżanki i nas wszystkie zaprosiła. Jedziemy tam na 3 dni. I nie wiem się doczekać, no bo nigdy nie byłam w Joshua Tree i wiecie, pustynia. Tak wygląda sytuacja aktualnie. Dostałam ostatnio przesyłkę od For Love and Lemons z taką sukienką. Gdybym miała kowbojki, to bym miała taki super outfit. Może jakaś dziewczyna będzie miała mi pożyczyć. Muszę kupić kowbojki. Mieszkam w Los Angeles. Jak wrócę, postanowienie, pójdę do thrift store i znajdę kowbojki. Sukces, udało się. Hold me close and tell me why you always come around at night. To all the things you left behind, your scent is all I have for me this time. Past the things I've always felt, this deep guilt in my heart it fills. But every time I think of you, my eyes get swollen and I say, what's to use? To jest najsłodszy pies, jaki kiedykolwiek widziałam. Nazywa się Pillow i ma 58 chyba tysięcy followersów na Instagramie. Pillow! Oh my god, to jest najsłodszy pies na świecie.
They're so cute. Hi, beautiful. Do you want to take the pictures here? I honestly feel like we could honestly just get like, I could just stand on that and get like, oh, but it's against the sun. It's so quiet out here. Every time I stop talking, my brain's like, it's just like dead silent. Właśnie mój lunch. Tutaj jest tak cicho, jest tak przepięknie. Wczoraj mieliśmy trochę dinner party, były urodziny, pograłyśmy trochę w gry i siedziałyśmy do 2 w nocy. Później poszliśmy spać. Ja wstałam o 7, bo był wschód słońca i było mega jasno. Później poszłam spać i spałam do 9, ale czułam się dosyć wyczerpana. Dziewczyny są wszystkie super i dzisiaj mam taki mega chill day, trochę popracowałam i planujemy dzisiaj pojechać do Joshua National Park na zachód słońca, bo zachody słońca tutaj. I dzisiaj niektóre dziewczyny wyjechały już, pojechały do LA, a my zostajemy jeszcze na jedną noc i dopiero jutro o 11 musimy się wymeldować i później chyba pojedziemy sobie albo do Palm Springs, albo na jakiś hike tutaj jeszcze w okolicy. Ale ogólnie jakoś nie jedziemy w inne strony, no bo mamy Airbnb i jakby korzystamy z tego, że po prostu tu jesteśmy. Jakby jesteśmy na pustyni, tu nie ma nic więcej. Tu obok nas jest drugi Airbnb, tam jest kolejny, ale nie ma żadnych ludzi. Wygląda, to jest unreal. To jest niemożliwe. To nie wygląda jak na prawdziwych kamieni. Wczorajszy dzień był takim, który zapamiętam do końca życia. Park Narodowy Joshua Tree. Wow. Głównie się przejeżdża przez ten park. Co chwilę można się zatrzymać. Później są takie miejsca do kempingu, że można zatrzymać się samochodem i spać w tym samochodzie. Dosyć nieźle się wyspałam, ale rano obudziłam się, bo leciała mi krew z nosa. Tu jestem ja się staję babcią. Jak zaczynam robić jakieś, wiecie, bardziej szalone rzeczy, idę spać później niż o 22, to później dzieją się takie rzeczy jak to. Trochę tak reflektuję nad tym rokiem i nad przyszłym, co chcę, żeby się działo. Nie chcę być babcią i chcę bardzo dużo jakichś spontanicznych rzeczy robić i mówić na więcej rzeczy tak, chociaż wiem, że to robię, ale myślę, że też mam takie relacje w moim życiu, które tutaj trochę mnie tak blokują, ale to nie chodzi o te relacje, ani o te osoby. Są niektóre osoby, które częściej mówią nie niż tak i później ja mam takie, że okej, to ja też nie, ale wiem, że mogę robić rzeczy bez kogoś. Został mi jeszcze 1 rok w Los Angeles, za co jestem niesamowicie wdzięczna. Jestem ciekawa, jak to będzie. I co wiem na pewno, to to, że chcę w życiu bardzo dużo podróżować. Podróże mi dają tyle satysfakcji. Nawet będąc tutaj, gadałyśmy o tym, że jeżeli otaczasz się taką ogromną przestrzenią, po prostu nawet te ogromne kamienie, cokolwiek, patrzyliśmy na gwiazdy, to już takie, później patrzysz na swoje problemy
jakby nie umniejszając tym problemom, ale masz takie, że tu nie chodzi o mnie. Jesteśmy dosłownie, wiecie, na lewitującym kamieniu. Podróżowanie dają taką lekkość życiu. Trzeba się zabrać za podróżowanie. Yeah, it has like, it's about one girl because they're like in their 30s, but it's like they're all single, living in LA, like living together, and so like a lot of the shit that you see them go through, you're like, yeah, real, like.